Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj mój mąż upiecze japoński chleb Hokkaido. Pieczenie chleba zaczniemy od przygotowania tanzong. Z góry przepraszam, jeżeli źle wymawiam nazwę. Jest to japońska metoda wykorzystywana w pieczeniu chleba. Znana jest jako zasmażka wodna, czyli pasta z mąki gotowana w wodzie podgrzewanej do temperatury 65 stopni Celsjusza. Tanzong służy do poprawienia tekstury chleba lub ciasta drożdżowego i pozwala zachować wypiekowi dłuższą świeżość. Żeby zrobić tanzong, potrzebujemy 35 g mąki pszennej chlebowej i 170 g wody. Do patelni lub do rondelka wsypujemy 35 g mąki pszennej chlebowej, dolewamy 170 g wody, włączamy gaz, bierzemy łopatkę w dłoń i będziemy teraz cały czas mieszać nasze tanzong. W trakcie podgrzewania wody tanzong zacznie zmieniać konsystencję, zrobić się bardziej kleiste, takie bardziej budyniowe. Mieszamy cały czas, żeby nam to się nie przypaliło. Jak Państwo widzą, zaczyna to być już jednolite, taką fajną mieć konsystencję. Jak będzie jednolite i szkliste, wtedy możemy wyłączyć gaz i przekładamy nasze tanzong do miseczki. Przykrywamy folią spożywczą i zostawiamy. Tanzong najlepiej przygotować sobie dzień wcześniej, a przed przygotowywaniem chleba wyciągnąć godzinę wcześniej z lodówki, bo przechowujemy je w lodówce. A teraz musimy zrobić zaczyn. Żeby zrobić zaczyn, potrzebujemy 25 g drożdży świeżych, 200 ml mleka, 1 łyżkę mąki pszennej chlebowej i 1 łyżeczkę cukru. Bierzemy sobie miskę, do której wkruszamy 25 g drożdży świeżych, dosypujemy 1 łyżeczkę cukru, 1 łyżkę mąki pszennej chlebowej, dolewamy 200 ml ciepłego mleka, ciepłego, czyli 30-35 stopni Celsjusza, żeby miało. Wszystko ze sobą musimy dobrze wymieszać i połączyć. A następnie przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką i zostawiamy w ciepłym miejscu na 15 minut, żeby zaczyn zaczął pracować. A teraz już konkretnie składniki na ciasto na chleb. I żeby zrobić to ciasto, potrzebujemy 500 g mąki pszennej chlebowej typ 650-750, 1 jajko, 30 g cukru, pół łyżeczki soli i 50 g masła. Będziemy również potrzebować składniki na glazurę, a będzie to 1 żółtko i 1 łyżka mleka. Do miski wsypujemy 500 g mąki pszennej chlebowej, dosypujemy pół łyżeczki soli, 30 g cukru i mieszamy suche składniki ze sobą. Piętnaście minut minęło, więc zaczyn pracuje ładnie, jak tu Państwo widzą. Zdejmujemy z niego folię albo ściereczkę i dolewamy do suchych składników, które wcześniej przygotowaliśmy. Dodajemy również 1 rozbełtane jajko i wszystko mieszamy, żeby zaczyn wchłonął mąkę i suche składniki. Po chwili dodajemy 50 g miękkiego masła, mieszamy wszystko ze sobą. A następnie dodajemy tanzong. I wszystko ze sobą mieszamy. Wstępnie połączyliśmy składniki, jak Państwo widzą, mąka się wchłonęła, a więc
Wobec tego obsypujemy blat mąką, przekładamy ciasto na blat i do roboty. 15-20 minut wyrabiamy dobrze ciasto. Jeżeli używamy robota, możemy sobie pozwolić na 10 minut wyrabiania. Ciasto jest plastyczne, jak Państwo widzą. Pod koniec wyrabiania formujemy kulkę, podkładając boki pod spód i wkładamy do miski obsypanej mąką. Wierzch również obsypujemy mąką. Miskę przykrywamy folią spożywczą albo ściereczką i odstawiamy ciasto na godzinę, półtorej. Oczywiście w ciepłe miejsce. U nas 60 minut zajęło ciastu wyrastanie. Jak Państwo widzą, ładnie mamy już kuleczkę wielką. Wyjmujemy ją z miski i musimy ją jeszcze chwilę pougniatać. Następnie całość dzielimy na 3 równe części. U nas każda porcja miała po około 340 gramów. I teraz bierzemy sobie pierwszą z kuleczek i z nią będziemy pracować, a resztę odkładamy na bok. Najlepiej sobie przykryć czymś, na przykład folią spożywczą. Pierwszą kuleczkę będziemy formować w prostokątny kształt o długości około 20 cm. Po rozwałkowaniu na długość około 20 cm jeden bok zwijamy do środka, a drugi zakładamy na wierzch. Obracamy prostokącik i ponownie wałkujemy ciasto na około 25 cm. Szerokość zależy od szerokości foremki, którą Państwo będą później używać. Jeżeli Państwu wyjdą dłuższe czy krótsze, troszeczkę nie ma problemu. Teraz ciasto rolujemy, tak jakby, jak Państwo tu widzą, zakładamy. Spód zlepiamy, żeby się nie rozeszło. I tym spojeniem do dołu będziemy później wkładać do foremki. Na razie odkładamy na bok i zajmujemy się drugim i trzecim fragmentem ciasta. Postępujemy tak samo jak w przypadku pierwszej części. A teraz foremka prostokątna o wymiarach 12 na 30 cm, wyłożona papierem do pieczenia. Do środka wkładamy wcześniej przygotowane porcje zrolowane. O, w ten sposób, tak jak Państwo tu widzą. I odstawiamy tak na 15-30 minut do podwojenia objętości, przykrywając ściereczką albo folią spożywczą. U nas po 30 minutach wyglądają w ten sposób. Rozbełtanym żółtkiem z mlekiem, czyli naszą glazurą, smarujemy z wierzchu dokładnie. W międzyczasie rozgrzewamy sobie piekarnik do 180 stopni Celsjusza. I do nagrzanego piekarnika właśnie do 180 stopni Celsjusza wkładamy foremkę. Pieczemy około 30-35 minut, używając grałki góra i dół. Jeżeli ktoś z Państwa ma jasną foremkę, to może okazać się, że spód i boki tego chleba się nie dopiekły.
To taki chleb można włożyć z powrotem do piekarnika, już bez foremki, przykrywając wierzch folią aluminiową, tak na 5 minut spokojnie. Po upieczeniu chleb wyjmujemy z piekarnika. Jeżeli jest w blaszce, to wyjmujemy z blaszki i studzimy. Życzę smacznego. Chleb jest niebywale smaczny, długo się przechowuje, chociaż u mnie zniknął parę sekund. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.